1 listopada w Australii wygląda zupełnie inaczej, ale pamięć o bliskich jest taka sama. Witajcie, moi kochani. Jesteśmy na cmentarzu na Karakacie w Perth w zachodniej Australii. Jest to miejsce ostatniego spoczynku. Cmentarz jest ogromny. Ze względu na to, że jest Świętych Świętych, jest dla nas bardzo ważnym aspektem życia po życiu. Tu są nagrobki naprawdę z całego świata. Jest podzielone różnymi sekcjami. To jest taka sekcja, tu jest Anglikan. Zobaczcie, nawet pod takim drzewem ktoś posadził drzewo z 1927, 1955, 2008. Na tym cmentarzu jest bardzo dużo Włochów, Greków, Australijczyków, również Polaków. Naprawdę, tu są ludzie z całego świata. Macie 43 rocznik, jak widzicie. Stare nagrobki. Tu jest 1926 grobowiec. Dzień Wszystkich Świętych jest takim dniem zadumy. Taki dzień wspomnień. I myślę, że nasza polska właśnie taka tradycja odwiedzania grobów, dzień zaduszny dla Wszystkich Świętych jest bardzo istotnym takim elementem naszego życia. Czym się różni cmentarz australijski od polskiego? Bardzo ma wiele aspektów różnych. Przede wszystkim w Australii nie wolno palić zniczy. Mogą być znicze, jak sami zauważyliście. Na grobach nie ma zniczy, nie ma kwiatów świeżych. Z prostej przyczyny. Po pierwsze, zagrożenie ogniem, zaproszeniem ognia oraz świeże kwiaty nie utrzymałyby się tutaj zbyt długo ze względu na to, że jest gorąco i wszystko by szybciutko zwiędło. Jak sami widzicie, zobaczcie, jest tu koszona trawa pomiędzy pomnikami. Są sprinklery, czyli widzicie, nawadniają tutaj tą trawę pomiędzy. Tutaj sobie pozwolić na właśnie znicze czy świeże kwiaty. Gdzie tutaj jest na przykład, są sztuczne kwiaty na niektórych grobach. Tutaj są posadzone świeże kwiaty, ale w ziemi, żeby one... I tu jest kanguru paw na przykład, 1875 do 1958, 1880, 1952. Jak widzicie, ktoś posadził. Jest tutaj kilkanaście osób już pochowanych w tym grobowcu. Tu są tylko zaznaczone osoby. Ten cmentarz jest naprawdę olbrzymi. Na pewno nie uda nam się go przejść w całości. Jest to takie miejsce raz w roku. A tutaj zobaczcie, ten grobowiec, sorry, że przerywam, ale niejaki kapitan z taką kotwicą. Prawdopodobnie w 1819, 1818, dobrze, do 1913 roku. Człowiek miał 65 lat. Styl są różne. Są też tylko tabliczki pamiątkowe, na przykład osób nieznanych. No to idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj jest bardzo ładnie wszystko zrobione. Naprawdę miejsce spoczynku przepiękne. Tu oni mają zawsze taką salę. Ludzie, którzy są tutaj chowani, rodziny zamawiają taką salę i odbywa się tak po polsku, jakby powiedzieć, stypa. Na tej sali można zamówić taki catering i oni tutaj wszystko za Was organizują. Przejdziemy się jeszcze kawałek. Alejki są porobione, ładne. No jest to taki dzień zadumy też dla mnie, dla moich osób bliskich, których no nie jestem w stanie 1 listopada odwiedzić. To jest właśnie czas takiej mojej zadumy, gdzie mogę
oddać się pamięci moich bliskich, moich dziadków, mojego teścia, mojego ojca, moich kuzynostwa, ciotków, ciotek, wujków, pradziadków. No to wszystko w Polsce. Na tą chwilę słyszę właśnie, jak rodzina mówi, że jadą na groby, muszą wyczyścić, muszą ustroić, żeby się przygotować właśnie do tego dnia. I to jest fajne. Ludzie dbają w Polsce o groby, dbają o swoich bliskich, którzy odeszli. I to jest tutaj, tu troszeczkę się to rozmywa, ale również mamy msze w kościołach. Odbywają się właśnie takie nabożeństwa za dusze zmarłych. Można też sobie zamówić za swoich bliskich, więc odległość nie ma tutaj żadnego znaczenia. No cmentarz się różni. Od naszych cmentarz się różni kategorycznie. Nie są to cmentarze tak barwne jak u nas właśnie w Polsce czy w Europie. No mówię, Australia ma tutaj swoje restrykcje ze względu na, na upały, na pożary. Karakata, tak się nazywa to miejsce. Jest jednym z największych cmentarzy tutaj w zachodniej Australii. Są oczywiście takie mniejsze. Nie wiem, czy pamiętacie, jeden z moich odcinków również byliśmy na cmentarzu takim w buszu. Był po prostu taki centralny, lokalny, można powiedzieć. I znajdują się takie małe cmentarzyki pomiędzy Perth, ale ten tutaj właśnie to jest Karakata, gdzie można pochować tak naprawdę każdego. Pokażę Wam tutaj, bo tu akurat zdarzają się groby i tutaj są właśnie groby. Mówiłam, że nie ma kwiatów, nie ma zniczy, ale zobaczcie, jak ludzie sobie radzą właśnie w takich, radzą sobie po prostu w inny sposób. Sadzą kwiatki wokoło, takie buszowe, które nie potrzebują tyle wody. Tam są oczywiście, też widzę świeże kwiaty, ale w większości są one sztuczne. Tutaj jest grek pochowany. Widzicie, są świeże kwiaty, no ale tak jak mówię, one długo tutaj nie zostaną. Tam widzicie, są sztuczne kwiaty, więc zależy od alejki. Stare groby nie są, ale co jest tutaj właśnie popularne, to sadzenie właśnie australijskiej roślinności, która wytrzymuje te temperatury, no i daje widzicie, tutaj na przykład są posadzone kwiaty w ziemi, co też oddaje część zmarłym. No nic, moi kochani, właśnie sobie chwilę usiadłam. Chciałam Wam również powiedzieć, że uważajcie na siebie, bo zawsze, od kiedy pamiętam, co chodzi o wszystkich świętych, każdy pędzi od jednego cmentarza do drugiego, bo chcemy wszystkich odwiedzić, wszystkie nasze groby, naszych bliskich, naszych znajomych, naszych przyjaciół, naszej rodziny. No ale droga jest też bardzo niebezpieczna, więc uważajcie na siebie, żebyście szczęśliwie dotarli do celu i wrócili szczęśliwie do domu. Tego Wam życzę, bo wiem, że co roku jest taki sam problem, że są jest bardzo wzmożony ruch, który no, może prowadzić do wielu nieszczęść. I abyśmy się za rok zobaczyli cali i zdrowi,
Uważajcie i tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego z niecodziennego filmu, który, no oczywiście my z mężem staramy się właśnie przed wszystkimi świętymi odwiedzać groby ludzi nieznanych, no bo nie mamy tutaj nikogo, chociaż moja córka już ma tutaj babcię mojego zięcia, wujków mojego zięcia, to jest Australijczyk, właśnie tu na Karakacie. Mam też kilku znajomych, którzy odeszli z tego świata, właśnie już, których mieliśmy przyjemność poznać. Nie ma ich już wśród nas. I właśnie mówię, raz w roku przyjeżdżamy z mężem po to, żeby właśnie pomodlić się, powspominać, mieć taką chwilę zadumy. Mówię, takie mamy życie, życie mamy tylko jedno. Jak się szybko rozpoczyna, tak się też szybko kończy, więc właśnie tym akcentem chciałam zakończyć i taką moją refleksją, gdzie ja należę do ludzi bardzo gadatliwych, ale w takich momentach właśnie, jak jestem na cmentarzu czy w kościele, czuję jakiś taki lekki ścisk. Cmentarz jest takim miejscem spokoju, wyciszenia, przemyślenia, refleksyjne, bo można się zastanowić nad sobą, jak życie jest ulotne, jak życie przepływa nam przez palce tak naprawdę. No ale tak jak mówię, trzymajcie się kochani, nie będę już Was zatrzymywać. Spokojnej drogi Wam życzę.
Jeśli też obchodzisz wszystkich świętych z dala od domu, zostaw serduszko w komentarzu. Pamięć nas łączy, niezależnie od miejsca.